Siemanko, dzisiaj pogadamy trochę o maszynach. Chciałbym Wam pokazać, jakich maszyn ja używam, jak dzieli się transporty i który do czego się przydaje. No a na sam koniec może uda mi się Wam cokolwiek doradzić co do wyboru Waszej pierwszej maszyny. Także zapraszam do oglądania. Maszyny możemy podzielić z tych, które ja używam i z tych, które Wy prawdopodobnie będziecie używać także, na rodzaj budowy. Czyli tak jak tutaj jest płaski stół, czyli mamy maszynę z klasyczną stępnówkę do płaskiego szycia. No i jeszcze pokażę Wam za chwilę maszynę cylindryczną, czyli z tak zwanym ramieniem. Fajnie ją się używa do wszywania różnych łuków, czy szycia po okręgu, jakichś tuneli, wszywania podszewek i innych tego typu rzeczy. A główny podział polega na podzieleniu na rodzaj transportu. Tak jak tutaj widzimy, mamy maszynę z potrójnym transportem, czyli transport to jest to, co nam ciągnie ten materiał do tyłu, żeby przeszyć dany materiał. Czy to skórę, czy jakąś tkaninę tapicerską. I podniosę teraz stopkę do góry. Widzimy tutaj są ząbki. Później mamy stopkę. W tym przypadku w potrójnym transporcie mamy stopkę kroczącą, czyli składa się ona z takich dwóch mniejszych stopek i one naprzemiennie pracują. A trzecim elementem, który ciągnie materiał do tyłu, czyli go transportuje, jest igielnica. I zobaczymy, powinno być to widać. Powoli pokręcę. Te stopki naprzemiennie pracują i igła jak się wbija, to później ten materiał lekko ciągnie do tyłu, wychodzi i znowu się wbija do tyłu, wychodzi, wbija się i do tyłu i tak cały czas. Potrójny transport ogólnie polecałbym Wam do szycia grubych tkanin, grubych skór, miejsc, gdzie zmienia się cały czas grubość, gdzie są jakieś usztywnienia, pianki, wszywane są taśmy nośne, nawet takie grubsze jak ta, która ma około 2 mm, ponieważ przez to, że ta stopka pracuje, jakby nachodzi na materiał od góry, nie wsuwa się, tak jak jest w pozostałych maszynach, gdzie nie ma tej kroczącej stopki, to jej nie przeszkadzają te zmiany grubości, ponieważ ona się nie wbija w ten materiał, w te zgrubienie, tylko po prostu nachodzi na niego z góry. Przeszyjemy kawałek. Jak widać, dość gładko jej to poszło. Tutaj nic się nie przymarszczyło. W kolejnych maszynach będzie to dość wyraźnie już widać, ponieważ ta stopka zwjeżdża na tkaninę i będzie ją po prostu spychać i będzie się wbijać w tą fałdę. Przy tej kroczącej stopce to nie występuje, bo ona nachodzi z góry. Tutaj mamy maszynę z pojedynczym transportem, czyli igła porusza się cały czas tylko w pionie. Stopka jest pojedyncza, przytrzymuje tylko materiał, dociska go do ząbków. No i tylko ząbki nam transportują ten materiał do tyłu. Czyli jest pojedynczy transport. To jest taka najbardziej podstawowa maszyna. Będziemy także robić różne projekty nawet na zwykłych domowych łucznikach, więc mój zamysł jest taki, żeby ten cały kanał był dla każdego. Każdy się odnalazł w tym asortymencie, więc będę przygotowywał też różne projekty, tak żeby każdy na swoim sprzęcie, na swoich maszynach, czy nawet na podstawowych narzędziach mógł coś fajnego wykonać. I pojedynczy transport będziemy używać głównie do takich cieńszych tkanin, do szycia na przykład takich podkładek, podkubek, czy innych tego typu projektów. Mam sporo tego przyszykowanego, więc na pewno każdy będzie miał co robić, jeśli będzie miał ochotę. I teraz w pojedynczym transporcie właśnie pojawi się ten problem, o którym mówiłem wcześniej. No i te maszyny to też nie jest tak, że one po prostu tego grubego nie przeszyją. One także dadzą sobie radę. No to będzie dla nich bardziej wymagające trochę.
No ale też można ich użyć sporadycznie do szycia grubszych materiałów. Spokojnie dadzą sobie radę, tylko musimy także przygotować projekt pod takie szycie, żeby nie było właśnie tych zmian grubości, no bo wtedy jest ciężej. I teraz powinno być widać. On zaczyna spychać tą taśmę, bo najeżdża na nią. Tamta wcześniejsza maszyna nachodziła stopką od góry, więc tego efektu nie było. Więc tutaj jesteśmy w stanie to jeszcze przytrzymać. Tak jak naszywamy jakieś taśmy na plecaku, ale jeśli ta taśma jest pomiędzy warstwami, no to jest to od nas niezależne. Ona po prostu nam się zsunie, wyjedzie nam gdzieś spod tego szwu. Nawet nie będziemy widzieć kiedy, ponieważ mamy to wszystko poprzykrywane innymi warstwami. I tak samo będzie się też dziać, jeśli mamy taką fałdę. No, ona zaczyna nam tu już to fałdzić wszystko, falować. Spycha ten materiał, zamiast na niego najechać. Można się bawić w jakieś podnoszenie, prostowanie tego i też jesteśmy w stanie to przeszyć. Jak widać, tu jest 6 warstw tkaniny tapicerskiej, no i ona bez problemu najmniejszego to przeszywa. Więc to nie jest tak, że też trzeba mieć tą maszynę z potrójnym transportem. Trzeba jakby dopasować tą maszynę do swoich wymagań i do tego, co będziemy robić. Tutaj jeszcze pokazowo, tylko typowo skóra garbowana roślinnie 2 mm. Skóra garbowana roślinnie 4 mm. Jak widać, ładnie to przeszywa. Na pewno te 4 mm już było dla niej trochę wymagające. No ale jeśli macie chromówkę, która jest bardziej miękka, no to bez problemu też tą maszyną coś porobicie. Najważniejsze, żeby miała metalowe podzespoły. Zawsze także podkładamy po szyciu jakąś tkaninę, kawałek skóry pod stopkę, opuszczamy i wbijamy igłę. Tutaj jeszcze chciałem Wam pokazać małą sztuczkę na szybką wymianę nici, ponieważ nie musimy tego nawlekać wszystkiego od początku, jeśli zmieniamy kolor. Bierzemy tą nitkę, którą mamy nałożoną, ścinamy ją, bierzemy koniec od drugiej nitki, od innego koloru, który chcemy nawlec, wiążemy węzeł, mamy zawiązane. Teraz wyjmujemy igłę, wyjąłem nitkę z igły i teraz na podniesionej stopce przeciągamy i mamy jednym ruchem przewleczoną całą maszynę i założony inny kolor nici. Pozostaje nam tylko nawlec igłę i możemy szyć. Tutaj mamy maszynę z podwójnym transportem. To akurat jest dwuigłówka, no ale jakby omawiamy teraz same transporty, więc ten podwójny transport dzielimy jeszcze na dwa rodzaje, gdzie prowadzenie tego materiału zapewniają nam ząbki i tak jak w przypadku tej maszyny igielnica, która także, tak jak było w potrójnym transporcie, wbija się i przesuwa materiał do tyłu. I za chwilę przejdziemy do maszyny cylindrycznej, gdzie jest także podwójny transport, ale ten materiał prowadzą ząbki i stopka krocząca. Tutaj będzie podobny problem jak przy maszynie z pojedynczym transportem, jeśli chodzi o te zmiany grubości, które występują podczas szycia, ponieważ to prowadzenie się zwiększa, ale dopiero wtedy, kiedy te igły nam się wbiją w materiał. A jak będziemy szyć znowu zgrubienie, to ta stopka
będzie nam, tak jak teraz, będzie nam spychać tą taśmę, ponieważ ona wjeżdża na ten materiał, wjeżdża na to zgrubienie, nie nachodzi z góry. I podobnie też będzie znowu przy tym elemencie. Ona także będzie nam się wsuwać w to, będzie wjeżdżać w ten garb. No i będziemy musieli podnosić ekstra stopkę, opuszczać ją, przed opuszczeniem wyprostować ten materiał i dopiero szyć dalej. No jest to czasami dość problematyczne, da się tak szyć, bo wiele razy też tak szyłem i szyję. No ale jeśli ktoś planuje szyć tylko grubo i jakieś elementy właśnie z grubymi wypełnieniami, no to lepiej od razu kupić potrójny transport, mniej nerwów, szybsza i przyjemniejsza robota. I przechodzimy teraz do cylindra. Tutaj mamy maszynę cylindryczną, czyli z takim charakterystycznym ramieniem. Super się sprawdza przy szyciu torebek, przy obszywaniu różnych rękawów, szywaniu podszewek, innych takich podobnych prac, gdzie na płaskiej maszynie jest to trudno wykonać. Tutaj jak widzimy mamy ząbki, które prowadzą nam materiał i jest krocząca stopka. Ta igła rusza się w pionie, więc mamy podwójny transport ząbkowo-stopkowy. No i tutaj znowu ten problem ze zmianą grubości się nie będzie pojawiał, ponieważ podobnie jak w potrójnym transporcie, ta stopka działa na tej samej zasadzie i ułatwia nam pracę w przypadku zmian tych grubości przy różnych materiałach. I jak widać, gładko to naszło. I podobnie będzie nam się szyło wszystkie inne elementy, gdzie będą pojawiać się jakieś zgrubienia. Tutaj jeśli miałbym Wam cokolwiek polecić, jeśli chodzi o wybór swojej pierwszej maszyny, no to właśnie polecałbym Wam tą maszynę cylindryczną, z tego względu, że można do niej zamówić nakładkę na ten fabryczny stół, tak żeby to ramię wpuścić właśnie w ten dodatkowy stolik, który będzie mieli dorobiony. Dzięki temu mamy klasyczną stępnówkę z płaskim stołem, a jeśli jest taka potrzeba, to ściągamy tą nadstawkę i mamy maszynę cylindryczną. Dzięki temu mamy jakby dwie maszyny w jednej, mamy dużo większe możliwości. No i chociaż przez chwilę możemy się nacieszyć tą myślą, że starczy nam jedna maszyna, no zagwarantuję Wam, że Wam nie starczy, no i z czasem będziecie myśleć o kolejnych. No ale chociaż warto przez chwilę żyć w takiej świadomości. Kolejną rzeczą, na którą warto zwrócić uwagę, to jest wielkość szpulki. Ta szpulka jest z takiej właśnie klasycznej stępnówki z pojedynczym transportem. W przypadku tej maszyny ta szpulka jest sporo większa. Dzięki temu też musimy nawinąć więcej tej nici, zwłaszcza jeśli szyjemy grubą nicią. No przy tych mniejszych musimy się liczyć właśnie na częstsze przerywanie szycia. No jeśli ktoś też myśli o szyciu na łaciarce, no to ta szpulka jest jeszcze dużo mniejsza od tej małej. No i tam naprawdę wchodzi minimalnie tej nici. No ta maszyna też była stworzona tylko do napraw, więc jakby takie ciągłe szycie czegokolwiek no jest utrudnione właśnie z tego względu, że ta szpulka jest tam bardzo malutka. Co do maszyn to już wszystko. Jeśli macie jakiekolwiek pytania, to zostawcie je proszę w komentarzach. Postaram się na każde z nich odpowiedzieć. No i jak widzicie, używam różnych maszyn, więc także będziemy wykonywać różne projekty, nie tylko w skórze naturalnej, ale także wykonamy inne ciekawe rzeczy typowo dla zabawy, żeby miło spędzić czas przy maszynie.
No i myślę, że uda nam się stworzyć ciekawe projekty. Ja Wam dziękuję za oglądanie i trzymajcie się. Cześć!